Siemanko, witajcie po krótkiej przerwie. Wiem, że chwilę nas nie było, po prostu odpoczywaliśmy od roweru, byliśmy na wakacje. A sezon 2023 zaczynamy od lokalnej miejscówki, las, w którym tak naprawdę wszystko się zaczęło. Mamy tutaj naszego słynnego step-upa, są dropy, step-downy. Dzisiaj chciałbym Wam zrobić szybki tour po całej miejscówce, pokazać jak to wygląda, a przy okazji sprawdzimy w jakim stanie są przeszkody, co będzie trzeba to poprawimy, przekopiemy, przegrabimy, więc zapraszam. Teren prywatny, wstęp zbroniony. Dogadaliśmy się tutaj z właścicielem i Wam to też polecam, bo w państwowych lasach kopanie miejscówek często się kończy po prostu zburzeniem, pewnie tak mieliście. Tutaj jest dogadane, tutaj kiedyś była piaskownia, więc nasze przerzucanie piasku w tą czy w tamtą stronę na kubki, no to nie robi żadnych szkód, więc wszyscy zadowoleni. Zaczniemy od najmniejszych przeszkód, od których przeważnie zaczynam tutaj jazdę, tutaj na rozgrzewkę można sobie popykać takim line'em małych hopek. Ta miejscówka skupia się po prostu na tym wyrobisku, na tej dziurze i wszystkie przeszkody są zbudowane wokół tej dziury, jakoś automatycznie tak wyszło, więc zrobimy kółeczko i zobaczymy wszystkie przeszkody. Linia małych hopek zaczyna się od takiej niewielkiej skoczni, ale bardzo przyjemnej. Nieduży lot, nieduża wysokość, ale można wcisnąć jakieś triczki, rozgrzewkowo się sobie polatać. Zbudowana ta linia jest cała przez lokalnych ziomeczków. Ja skupiam się na większych przeszkodach, oni tutaj dbają o mniejsze przeszkody i fajnie się wszystko dopełnia. I tutaj druga hopa w line'ie, bardzo podobna do pierwszej, też przyjemna, nieduża i później lecimy już na muldy. Muldki pump trackowe można przeskoczyć albo przejechać manualem. I jedziemy sobie z górki, tutaj już na bandę, a banda prowadzi do małego treningowego step-upa. Step-up dorobił się drewnianego wybicia, jest na nim sklejka. Tutaj wszystko jest z piasku, więc no, najbardziej w lato po prostu to przeszkadza, kiedy wszystko się rozsypuje. Dlatego wybicia mamy albo z drewna, albo z betonu. Tutaj drewno super się sprawdza. Zwróćcie uwagę, że na tej miejscówce zachowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa. Tutaj profesjonalna osłona drzewa po to, żeby zawodnik lądujący, którego zniesie, po prostu nie uderzył w drzewo, tylko uderza w materac i jest bezpieczny. Każda miejscówka musi mieć ziomków, którzy jeżdżą na rowerze i ziomków, którzy siedzą w takich miejscach jak to. Można sobie zrobić... Nie, ogniska nie można w lesie zrobić. A można sobie posiedzieć z ziomkami i pooglądać filmiki na kanale Godziek Brothers. Tam skoczyliśmy step upa, zjeżdżamy z górki, można też użyć to jako mini drop. Jedna korba i lecimy taką przelotówkę. Lecimy przelotówę i tutaj ostatnia hopa na małej linii, taki lekki hip, można ręką dotknąć tego drzewa po prawej albo kołem dotknąć tego drzewa po lewej, ale to jeszcze mi się nie udało. Tutaj mega małe wybicia są na tej linii, no ale to jest najprzyjemniejsza linia w tej miejscówce. Tutaj jest już koniec małej linii. Teraz wracamy się pod górkę w to miejsce, z którego startowaliśmy mniej więcej i lecimy średnią, trochę większą linię niż mała, ale jeszcze to nie jest duża. No i jesteśmy na początku średniej trasy. Tutaj mamy dwie hopki z rzędu. Żeby dojechać tam, trzeba przejechać taki mostek, który już długo nie wytrzyma i w końcu ktoś wpadnie, ale zwróćcie uwagę, że na tej miejscówce zachowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jeszcze możemy po nim przejść. Tutaj wszystkie rozpędy są lekko z górki, więc dużo nie trzeba pedałować. Tutaj wystarczy jedna korba i lecimy taką hopę półprzelotową.
Ona trochę bije w górę, trochę przelotowa. Taka bardziej napędówka niż hopa trikowa. Czekaj, może zmierzymy, ile ona ma odległości. 5 metrów przelotu. Wybicie ma z 1,40 m. To jest taki, można powiedzieć, step down, bo małe wybicie jest, a lądowanie na tym samym poziomie się zaczyna, ale mega długie jest to lądowanie, bo tam jest pogłębiony teren, żeby kolejna hopa była step upem. Czyli mamy step down, skok do dziury i step up. No i tutaj lądujemy sobie pierwszą hopę średniej linii i znowu taki wspomagacz tego terenu piaskowego, czyli gumowe maty, które dają nam prędkość, nie zakopujemy się w tym piasku. Można spokojnie i komfortowo jechać na kolejną hopę. Na drugą hopę tutaj wstawiliśmy kicker metalowy ze sklejką na górze. On ma 2,30 wysokości i mega fajnie bije w górę. No i lądowanie idealne do próbowania trików. No i po mojej prawej stronie mamy step downa. Najeżdża się go znowu z tamtego miejsca, gdzie na średnią linię, tylko jedzie się w inną stronę. Wybicie ma, nie wiem, z pół metra wysokości. Jest 3 metry lotu w dół, gdzieś 5-6 metrów odległości do lądowania. Jednak trochę więcej jest tego przelotu, jak podeszliśmy bliżej. Myślę, że z 8 metrów do przodu. No w dół będzie 3 metry przewyższenia. Tutaj betonowe wybicie. Beton B20 z cementowni. I zawsze jak robimy tutaj betonowe wybicia, to na bokach, na skrajach robimy szablon z drewna, rysowany od danego promieniu koła, żeby to wszystko miało sens i biło tak jak trzeba. Jedna z moich ulubionych przeszkód, czyli drop. Szeroki, nieduży, idealny do tego, żeby skoczyć z half cuba. Ten dropik ma około 2,5 metra w dół i bardzo niedużo przelotu, więc trzeba mega powoli jechać. Tutaj pokażę Wam też ten najazd na dropa, bo właśnie zależało mi, żeby było mega szeroko, więc mamy 2,5 metra szerokości. Tutaj betonowy też najazd, żeby w ogóle nie było miejsca na jakieś błędy. I zaletą tego płaskiego dropa jest to, że jest idealnie płaski. Wzdłuż najmniejszej linii leci jeszcze nitka prowadząca do bonera. Boner, czyli taka kładka prosta, wybijająca w górę, a lądowanie jest znacznie niżej niż wybicie. Ciekawa przeszkoda. Dziwne uczucie, jak się to lata, ale fajne. Zawaliło się drzewo podczas zimy, więc trzeba je usunąć. Nie, to trzeba piłę. Nie da rady. Z bliska jest większe niż myślałem. Następnym razem wpadnę tu z piłą łańcuchową. Wycinamy tylko tutaj drzewa, które już leżą, a stojących nie tykamy. To lądowanie naturalnie było takie mega pionowe, co jest mega dobre, bo nie ma dużego dobicia. Jest mega długie, mega bezpieczne. Przykryliśmy je dywanem, żeby deszcz nie wypłukiwał tego piasku. Dlatego zawsze przed jazdkami można po prostu odsłonić i jest idealne. Wybicie tego bonera to jest kładka 3,5 metra. Ona ma prawdopodobnie 28 stopni kąt wybicia. Tutaj najazd na bonera też jest wybetonowany, żeby wszystko było płynne przejście z ziemi do kładki, żeby wszystko było komfortowo do robienia trików. No i główna przeszkoda, od której wszystko się tutaj zaczęło, czyli step up. Ogromny step up, około 8-9 metrów przelotu. Wybicie ma jakieś 2,5-3 metry wysokości. Hopa w tym miejscu była od zawsze. Myślę, że z 20 lat spokojnie. Ona na przestrzeni tych wszystkich lat mega się zmieniała, powiększała oczywiście i urosło do takiego rozmiaru. Tutaj teren naturalnie był na tym poziomie, a my swego czasu łopatami z ziomkiem kopaliśmy ten dół
No i musieliśmy wykopać aż tyle, żeby wybicie miało 3 metry wysokości i nie chcieliśmy podwyższać wybicia w górę, podwyższaliśmy wybicie w dół, można powiedzieć. No i przez to mamy większy rozpęd, większą górkę, więc tak to teraz wygląda. Cztery, 5, 6, 7, 8. No 8 metrów przelotu według moich kroków. 8 metrów przelotu, dość pionowe wybicie. Dużo trików się tutaj nauczyłem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to miejsce wyglądało wiele lat temu, to poniżej w opisie wrzucimy linki, na których możecie zobaczyć, jak się to miejsce zmieniło. Lądowanie to oczywiście kuweta z piasku. Zawsze starałem się, żeby lądowania właśnie były długie, że jak wywrócisz się na górze i polecisz na przykład przez kierownicę, to spadniesz jeszcze na pochyłą powierzchnię i nie będzie takiego uderzenia. Bo jakbyś spadł na płaskie lądowanie, znaczy na płasko, no to wtedy katastrofa. No dobra, to myślę, że to wszystko, co chciałem Wam pokazać, ale jeszcze pojeździmy, więc ubieram kask i latamy.